We are the Dwarves! Hej, siemanko wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W poprzednim znaleźliśmy naszego towarzysza martwego kupca. I teraz musimy udać się tutaj, do najbliższej wioski. W sumie to taki miałoby to sens, gdyby nie to, że wiem. Dlatego ruszamy You dalej. come across an orchard next to a farmstead and surrounded by several fields of wheat. You don't see anyone working in the fields, but there's a young man lying under an apple tree. He has his legs crossed and a straw hat is covering his face. A, typowy lewak, opierdala się, no ważne w końcu. Nieważne czy się stoi, czy się leży, 500 złotych się należy. Taki Żydek. Excuse me, but we're looking for a group of mercenaries. Have they passed by here? The young man is startled. He must have nodded off. He looks around anxiously. When he sees you, the fear disappears from his face and is replaced by curiosity. It seems to you that the man is sizing you up. And if I answer, what's in it for me? No, co będziesz z tego miał? Na pewno nie będziesz podpierdolony do swojego szefa, co? Albo będę wredny. If you can't help us, we'd be happy to ask the owner of the farmstead. We'll just tell him that the man sleeping in the shade of the orchard sent us. What do you think? The man seems to size you up, and then a crooked smile spreads across his face. All right, you caught me. The people rode northwest. But please don't tell Father Mullen. There's no reason for that if you told the truth. So, northwest, you say? You continue on your journey, while the lazy labourer sinks back into the grass. Pieprzony lewak. I dojeżdżamy do wiochy. The first thing you notice as you enter the village of Clintal is how quiet it is. There is hardly a soul in the streets, and the few people you do see immediately disappear into their houses as you get closer. Boindil draws his axes, and Boendal his raven's beak. Something's not quite right here. Be alert. No, to You wchodzimy. walk on until you reach the village square. Without a word, men enter the square from the left and the right, cutting off your way. You recognize the leader of the group of mercenaries, looking you over with a satisfied expression. Standing next to him is a frail man with greying hair, who doesn't seem able to cope with the situation. He tries several times to say something, but can't find the right words. Are you going to kill us just like you killed a travelling trader? The leader of the mercenaries shakes his head sadly and seems shaken. You fiends want to lay the blame on us? You damn murderers! Murderers? Come here, dwarf killer! Are you denying your terrible deed? You were seen murdering poor old Mort, one of your kind in cold blood. The old man points unnecessarily to the leader of the mercenaries. Co? Jakbyś miał jakieś wątpliwości, kto jest tym świadkiem. Aha. O matko. Daliśmy ciągle do naszego motorsu, więc obserwowaliśmy całe zajście, ale nie przeszkodziliście nam i kilka dni. Jesteśmy krasnoludami, żaden krasnolud nie zrobił czegoś takiego. Aha. To brzmi raczej bardziej sensownie. So apparently you saw us committing murder, but you didn't intervene? And then you overtook us and only set a trap for us now, and here, several days' journey from the place where it happened. Your story doesn't seem to make much sense. We knew that the good people of Clinton would stand by us in confronting you. Mort was well known and respected around here. But how did you know that we would come to Clinton of all places? If you were really tracking us, that wouldn't have been possible. But if you, on the other hand, were the ones being tracked, then it would have been easy for you to steer us into this trap. He does have a point, Medaran. Why did you
The village elder stops mid-sentence as the leader of the mercenaries draws his sword. The village elder turns from the mercenary to look at you, and then gives his men a signal to withdraw. No, to trzeba wpierdzielić gnojowi. No kurde, nie będzie mnie tu taki gałganiarz tutaj obwiniał jakieś morderstwo. No kurczę. Dobra. Boindil, Boendal! Let's go! No, te ekrany ładowania są takie długie. Jeszcze tutaj się zamieściło. Proszę szybciej! Watch out for the archers. Na początku myślałem, że ja tam muszę iść, a to się okazało, że jednak nie. O, termin ataku. Zwiększa obrażenia zadawane przez ataki specjalne o 20. Ma to więcej... Wróć. Tak. Ma to więcej sensu dla ciebie. Wspaniała lutnia. Jakieś gówno. Szal frali. Fralas szal. No dobrze, to. Wszystko się zgadza. Kurczę. Lubią się wszyscy tak samo. A nie, to są bracia. Dobra, to jakby tak. Rozpocznij walkę. Tam są wieśniacy, a tu są źli. Dlatego idziemy do dół. I teraz bardzo piękna rzecz nastąpi. Podejdź z tej strony. Oczywiście cold blood, zimna krew, tutaj nakurzasz. Ty tego pierdykniesz z przodu, ty tego pierdykniesz tu. I o to chodzi. No, Boindal! Boindil! Jego! Yes? Odsuń się. Temu też pierdyknij. No to teraz rzućcie się do niego. Znaczy, on ma... Jego umiejętność jest dosyć fajna, dosyć przydatna. Problem polega na tym, że on nie może być wokół towarzyszy, kiedy... O właśnie, wchodzi ten szans. Towarzysze muszą wtedy spierdalać. Noż! No wypierdzielaj! Dobra, wyjedziecie za nim. Tam gościu na górze strzela, więc podejdź tak. Skocz. Oczywiście z tym. Sru. Murza! Tak go zabij. A wy ruszcie mu z pomocą. Mu się na pewno to przyda. Okej, tak, ten zabity. Pie. No dobra, kolejny. No myślałem, że tych obrażeń zada troszeczkę więcej. Gdzie jesteś? Dobra, ty atakuj z tej, ty atakuj z tej. I can't do that yet. Yes? All right. Dobić gnojka. I didn't hit you very hard. Yes. Dobra, no jesteśmy trochę... Teraz jest fajna rzecz, bo w momencie, kiedy my jesteśmy poza walką, my się leczymy, więc warto chwileczkę poczekać, nas czas tutaj nie goni. A tam zabijajcie się, mnie to szczerze nie boli, bo to nie jest moje zadanie, nie jest część mojego questu. Ja mam się tutaj was pozbyć. Aha, i teraz bardzo fajna rzecz, jaka by się przydała. No to, żebyś wskoczył tutaj. Albo nie. Skocz tutaj. Ty natomiast uderz go. Tak, ty sam też go uderz. Tak będzie na 2 baty. Sru! Pięknie. To jest dobijanko. O kurczę, nie mogłem go zabić? Weird. Weird and very strange. Tu. Dobij go. Rusz. A tam się ulecz trochę. Pięknie. No i koniec. Co jeszcze jeden? Gdzie? A, ten kutasiarz jest tutaj. Trzeba pomóc wtedy tym wieśniakom.
Czemu ich bijesz tutaj na pletesie? W plecy go. Jep, 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 jep. Troszkę kaszel. No jak widzicie, największym problemem tej gry jest właśnie ekran ładowania, w The trakcie last of the którego nie wiadomo co mercenaries robić. falls to the ground, but Boindil is still in the frenzy of battle. You and Boendal have to physically restrain him until he comes to his senses. Otherwise, you'd have stormed the houses to find more adversaries. You walk up to the body of the mercenaries' leader and search his pockets. You soon find something. A letter. An anonymous client seeks dwarf skulls cleanly cut, shorn, and put into jars with honey. 1,000 gold coins will be paid for each skull. Khan, Bounty Hunters Guild Master. That's, bounty hunters. Hunting for dwarves. Despicable. Kurde, musimy się oczywiście pokazać, że You jesteśmy hold the niewinni. letter aloft so that everyone can see it. Look, citizens of Clintel, proof that these men are the killers. They are bounty hunters hunting for dwarves. The village elder comes out of one of the houses, flanked by other villagers. You ignore their weapons, as well as their sinister expressions, and hand over the letter. Ciekawcie, jak będą się nie udało, to It czy would cała wioska na seem nas you are używa. telling the truth. We have been deceived and raised our weapons against the innocent, The man's face is full of grief and pain. and we have been made to pay. You have killed men who were close to us. Go now. We must bury them. You manage to revenge Mort's death, but it doesn't feel like a victory. Too much blood has been spilt. Nie skumałem chyba, o co chodzi. Co to jest? O, polista. No to ruszymy jeszcze tam. I od razu mówię, ja nie wiem co tam się znajduje, bo w trakcie gry akurat tam nie poszedłem. The closer you get to Parista, the livelier the streets become. Many of the large buildings in the city are even taller than the high city wall. But one building towers above them all, the palace. No, pałac Nudina. Its dome gleams white in the sun. It is the seat of the Council of Magi, and its central tower, which juts high into the sky, serves as a waypoint for travellers as far as 50 miles away. You reach the Council's palace, but are stopped in front of its gates by a guard. The Council of Magi is convened to take care of the parish land. They mustn't be disturbed. The parish land? You mean the barrier? Is there something wrong with it? The guard shrugs his shoulders. Won't be anything the council can't sort out. Aha, czyli nic nie możemy zrobić. Co się skupcy? Ah, so we meet again, dear dwarf. Thungdil, wasn't it? To jest tylko jedzenie. Dobra, jedzenie zawsze się przyda. Weźmy sobie 30 jednostek. Pyk, czyli wszystko. Mamy wystarczająco dużo jedzenia na podróż. You say goodbye to the train. Ja chcę jeszcze raz, może tutaj coś jednak da się Once zrobić. again, your journey leads you to Parista and the palace. Aha. Czyli nic nie można robić, bez sensu. A co tutaj się znajduje? The hamlet of Sungird certainly lives up to its name. You arrive as the sun sets behind the tower of a Palandil temple, lighting up its stained glass. There's a shop in the village, and through the window, as well as some everyday objects and food, you also spy a shelf full of books. O! Wejdę do sklepu. A small bell rings as you enter the shop. The twins look around, but seem rather disinterested, until they discover a couple of gemstones on display. On the wall to your left is the bookshelf you saw through the window. It's quite unusual for a village shop to sell books. You stroll towards the bookshelf and read some of the titles written on the spines of the books. You know many of the works from Lot Yonan's library. Oh, by fracas, look, dear brother. The scholar really is looking at books. It's an interesting selection, Boindil. I could make some recommendations for you.
Boindil throws his arm around your shoulder and pulls you slowly away from the bookshelf. What if someone sees you? Here, this is more our kind of thing. You follow him reluctantly and are shown the selection of Tego gemstones. nie znałem. No, popatrz na klejnoty, a nie na książki, fuj. Książki, bleh. No ile iksir siły. Tutaj daje mi 100% życia. No to jest na pewno lepszy niż ten klejnot. Ale ja bym chciał na przykład sprzedać lutnię. To jest zawsze hajs. I w sumie mógłbym spróbować z jednym eliksirem. Tylko jeden. Też może wróćmy. Ja chcę to z powrotem, może jakiś koneser może przyjdzie, coś zobaczy. Może będzie droższa. Nie wiem. Dobra. Potwierdź, kontynuuj na. Czyli niestety nic tutaj nie było. Boindil is walking next to you in silence. Now and then he looks at you from the side. And you really do like books? Yeah, I'm curious. And you can find many answers in books. Won't you have found all the answers at some point? Quite the contrary. The more books you read, the more questions you ask. I knew it. Oh, just a waste of time. Okej, typowe myślenie Krasnoluda. 38 na 3. O! Ja nie mam wcale tak dużo jedzenia. To jest 10, 12, no prawie 13 ruchów. To nie jest dużo. You approach the village and can tell even from far off that something isn't right. The smell of burnt wood and death is in the air. W sumie tutaj będzie teraz jedna z takich ciekawszych, a może w sumie pierwszych walk z bossami. Ogólnie jak za pierwszym razem w to grałem, to The byłem piggies have really shown rozbrojony tym those wszystkim. pointy ears. We couldn't have done it any better. Stay alert. I want to find out what happened to Goren. O matko. No. The elf maiden's graceful snow-white face still radiates beauty, in terrible contrast to the rest of her appearance. From the neck down, she is nothing more than a blood-red, damp and glistening skeleton. There are long nails sticking through her thin bones, and where her beautiful eyes once were, are now gaping black holes. Powiem wam szczerze, to naprawdę świetnie, kurde, przedstawili te rysunki, kurczę, te postaci tak wyglądają strasznie creepy. Podoba mi się to w chuj, strasznie doceniam takie elementy gier. Hoofprints burned into the ground. ELFAR? The fire in Boindil's eyes flares up with delight. Huzzah! That would make a change from those stupid peggies. Did you hear that, brother? We might get to test our blades on Tion's pointy ears. Zbadać zwłoki. Green Glade is one of the few places in Girdlegard where humans and elves live together. You don't see any elven features among all the faces contorted with pain and fear. You look away. Tam nic nie ma. You have read about the elves and their buildings. This here had always just been a small example of their architectural skill, which achieved perfection in Alandur. Now burning and ruined, the pavilion makes an even sadder impression. Rysunek. The hand that painted this picture was that of a master. It is composed exclusively in shades of red, but every single little detail is painstakingly and precisely reflected. Trees, the remains of buildings, bodies. You hesitate. This picture portrays the village in its state of ruin. Examining the canvas more closely, you realize that it is actually made of skin, and the red paint seems more than suspicious now. Oh fuck! This is the most disgusting thing I have ever seen. Masakra!
The smell of the smoke has accompanied you for a while now. But here, so close to the bodies, it is masked by the sweet smell of death. You have a bitter taste in your mouth and have to pull yourself together to avoid vomiting in disgust. Muszę iść naokoło. Ale wcześniej na to tego nie zauważyłem, więc kurczę. Fajnie, można czasami znaleźć takie kwiatki. Innymi słowy, osoba, którą spotkaliśmy, osoba, ta dziewczyna, elfka, prawdopodobnie została rozszarpana, ale z jej skóry został zrobiony obraz. Ja pierdzielę! Masakra! Jakie, kurde, pojemy! The body of the man is riddled with arrows and is lying in a small patch of undamaged ground while a sea of flames must have raged in a circle around him. The robes remind you of those of Lot-Jonan's famuli. This, plus the fact that the man used magic, makes you quite sure that this is Goren. Ale wielkie te strzały. Książki? Goren had these books on him when he was attacked. Was he trying to bring them to safety? Your eyes fall upon a sealed letter next to the books. The circumstances seem grave enough for you to break the seal. No, chcę się podnieść. Greetings, Tugger. I am glad to hear that you finally wish to confide in Lot-Jonan. I have found out something new about the demon. It's all written in these books. I think they are the key to his destruction, or I hope so at least. Yours faithfully, Goren. What demon are they talking about? You instinctively think about how the magical barrier is only a few days' march north of here, and beyond it, Varakas only knows what kind of creatures live in the Perish Land. You destroyed my painting. Now I need fresh blood to paint a new one. Co za cipa? Huzzah! This will be fun! We finally get to fight! I hope your blood doesn't clot too much. It has to be nice and fluid for my fine brushstrokes. Ha! How do you plan to Zaczyna. defeat us, pointy ears? There are 3 of us. Oh, only 3. That makes it easier. She looks over the corpses. Oh, Tharen Lueth Buanre! Ma strasznie dziwny głos, nie podoba mi się. But what's happening? Martwa ziemia. That's the perished land. Impossible. Greenglade is south of the barrier. I know of nothing else that can resurrect the dead. Knock their heads off or they'll keep coming back. I to jest jedna z pierwszych misji, które robiłem tak długo. To jest masakra, bo ona jest dosyć trudna. Teraz komu dać? Dobra, to ci się nie przyda, więc weź to. To zostaje, więc... Kurde. Pewnie to eskapada faili, etc., ale musimy pędzić jak najszybciej w ruch mapy. W ruch mapy, szybko! Bez względu na to, co się dzieje. Musimy stąd uciec, zniszczyć naszych przeciwników i później ucinać im głowy. Dobra, padła, no to trzeba szybko ich zaznaczać, żeby na pewno ich zabić. Albo przynajmniej dobić. O, to znaczy skocz już tutaj. Dobra, dobij go. Jeden. Drugi, nie, sorry. On my way. Drugi, Yes? trzeci. Okej. Ruszaj dobić. No, dobij tamtą. As good as done. Dobra, dobij. Dobij, okej, ty atakuj ją. Yes? What is it? Huzzah! Dobra. To musisz dobić. To coś tutaj leżące też. Nie wiem, może uda ci się Say pierdyknąć goodbye ich. forever. Yes? Ty natomiast zrób takie zamaszyste cięcie. Sru. Okej, pięknie. Dobij. Oh, you get Raz. here very hard. Rakus!
Another one bites the dust. 3. Okej, dobi. Yes? Ty już wiem, że to zrobisz, więc pierdyknij ją. And what now? Czy tutaj coś leży? Dobra, to ty znowu się zdać cięcia. Come here, you. Dobi, proszę cię, dobi. Dobi! Dobra. Ona upadła. Jeszcze jeden. Okej, ty kolejny, ty rób zamaszeste cięcie. Ty pomóż bratu, dobijaj ich. Albo nie. Okej, Yes? skoro leży. Dobi. Yes? Tutaj leży ciało. Tu leży ciało. Dobi. Bardzo dobrze. Dobrze, dobijacie. Kurde, idzie nam bardzo dobrze. With pleasure. Szczerze, to idzie nam świetnie. Idzie nam bardzo dobrze. Zrób. Vile creature. Okej. No, w sumie dobiję go w ten sposób. Okej. Pomóż. Tutaj. A ty tam sobie bij. Skocz tutaj. To będziesz musiał... O, teraz pierdykniesz tego. Dobra. Dobijaj. What bad luck for you? Pierdyknij. I didn't hit you very hard. Another one bites the dust. Dobra, on leży. Nie żyje. I didn't hit you very hard. Dobij. Vile creature. Świetnie. At once. Eee, What is it? co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Czy to ktoś leży? Czy tu są jakieś martwe ciała? Huzzah! Masz ją dobić? What is it? Ma okrzyk. Pierdyknij konia, niech się odsunie. Say Dobra, goodbye to jest forever. ok. Ty bijesz. Czy on pada? Ale nie, możesz ich dwóch uderzyć. Another one bites the dust. Okej. Yes. Boindil! Podejdź tu. Przejdź się. Przejdź po nich. Przejdź po nich. Dobrze. Luck for Teraz you. pierdyknij. Świetnie. Say Dobij tego. goodbye forever. Now. Dobra. Teraz dobij. Podejdź, dobij. Ty podskocz tutaj. Nie możesz teraz walczyć sam. Hardly put up a fight. Czy tutaj ktoś leży? Czy tutaj jest jakiś martwy zewór? What is it? I didn't hit you Dobra, very to nie hard. żyje. Czy tutaj ktoś leży i czeka na śmierć? Nie. Dlatego też skoczysz... Brak... Trzy ciała jeszcze zostały. O, skocz na niego. No wskocz! Nie skaczę! No w sumie biła. Możesz się w nim mierzyć. Pozwalam. Dobra. Ty pierdyknij w nią. Ty pierdyknij w niego. Okej, idź dobij. And what now? Yes. Czy ja ją wypierdzieliłem na koniec mapy, czy ja ją po prostu tym pierdyknięciem zniszczyłem w luj? Dobra. Dobijasz. What is it? Yes, yes. Strzałem atakuj. As good as done. Atakuj strzałem. And again. Okej. Kolejny. Kill. Dobra. Dwóch leży. Coś jeszcze tam. Ojej! End it. And what now? What is it? Nie krępuj się. Tu musisz mieć zwiększone obrażenia. Ty na spokojnie idź do niego. Dobra, dobij ją. Okej, świetnie. Of course. Huzzah! Who's next? Dobra, koń nie żyje. And what now? Biegniemy za nią. Yes, yes. Yes? Świetnie, damy radę. Ona jest już kurde easy. Dobra. Teraz patrz, robimy takiego combo breakera, to jest combo breaker w pierdolu. To patrzcie na to, takie dwa ataki i teraz ty podskoczysz gdzieś tam, bo na pewno ją tam wypierdzieli. Raz, dwa, trzy. No już kurde, musiała się cofnąć, ale pięknie, bo udało nam się dojść wystarczająco, żeby ona dostała ogłuszenie. I teraz Boindil, proszę, czyń honory. Aha, nie dobijasz. Szkoda. Huzzah!
Okej, gdzie on? What is it? On my way! Cofamy. Fire, you! Look I for teraz you! eskapada w pierdol. Yes? I... Yes, yes! Jest! Poszło nam łatwiej niż myślałem. Zajebiście. Ej, ale ona wisiała inaczej. Możesz wy chuj! Dwarves, you protected the glade. The perished land. The barrier has fallen. You can feel your stomach cramping. Unlike Boindil, you can't say a word. The damn Magi only had one job! So this is what it is like. You get one to job, lie CJ! dead. I feel nothing. I am left with nothing. My love, my beauty, my home, and my forest. Everything has been taken from me. I beg you, have mercy and put an end to my suffering. Without even being able to look into her eyes, Bo nie ma. you recognize the sadness in the elf maiden's expression. The dignity that she must once have radiated can only be imagined in her current state. Garen was here, and I've heard that you elves have special abilities in battle. Did the ELFAR take you by surprise in your sleep? I felt her presence, but when I confronted the elf, she had already killed the first of us and resurrected the perished land. It fills humans and dwarves with a hatred for life. It turns you into beasts. They charge through the village like a fury, and everyone that they killed became one of theirs. It has a different effect on humans and dwarves than on us elves. It fills you with a hatred for life. It turns you into beasts. They charged through the village like a fury, and everyone they killed became one of theirs. If the perished land spreads further south, then Nodon won't need any orcs, ogres, or ELFAR. One human losing their life in the perished land would be enough for the madness to sweep through the land like the plague. Your stomach turns, but you know that it's right. Fajnie, że miałeś to w ręku. Slup. You've never seen the twins looking so serious. They would pit themselves against any army of orcs, but this is something beyond their power, and yours. We need the Magi. They must rebuild the barrier. I can't believe it. The barrier has fallen. How could that happen? Przecież byliśmy w Poriście. Who can tell? Anything could go wrong with all that hocus pocus. It had held back the perished land since the fall of the Fifthlings. Reinforcing the barrier whenever it loses power is the primary duty of the great Magi. I can't imagine how Nodon or anyone else could have broken through it. You think of the demons mentioned in Garen's letter. You wonder whether it could be possible that a demon from the outer lands might possess powers so great that even the 6 Magi weren't ready for it. We must go to Lotyonan before the perished land spreads further. He will know what is to be done. Neither of your companions objects. No to była fajna walka, bardzo mi się podobało. Dawno tak dobrze mi się nie robiło tej misji, biorąc pod uwagę, że poprzednim razem musiałem ją powtarzać 5 razy. No, za pierwszym razem atakowałem właśnie elfarkę, później walczyłem ze wszystkimi na środku, co okazało się zgubne, więc stwierdziłem, że trzeba iść w róg mapy, żeby nas nie otoczyli. No i to chyba było najlepszym rozwiązaniem. O, świetnie. Boindil ma kolejną umiejętność, rozszczepienie. I nie będziemy brać szarży, szarża tutaj się. My jesteśmy głównie bojowi, mobilność dla niego nie jest zbyt ważna. Na niego bardzo liczy się
to, że pozostała część drużyny jest mobilna. Uuu! Wygląda fajnie. Z kości słoniowej? Tam oni mają słonie? LOL! Oni mają słonie. W sumie wydaje mi się, że na tym moglibyśmy zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. 35 minut to jest dobry czas. Ze swojej strony bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na kolejne odcinki. Pamiętajcie dać łapkę w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli się nie podobało, dajcie łapkę w dół. Ale pamiętajcie również, żeby napisać dlaczego, co, jak i jeżeli mam coś poprawić, to warto by było, żebym wiedział co. Zatem dzięki bardzo. Trzymajcie się. Hejos. Ale to było ukradzione, bo to nie jest... To jest takie rojowe, a tak mnie to naszło na język. Narka.